Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Nie tak dawno opowiadałem Wam o koszulkach. Dzisiaj przyszedł czas na spodenki rowerowe. Kiedyś jeździłem w zwykłych spodenkach, ale to się zmieniło, kiedy przejechałem jednego dnia 150 km i mój tyłek dość boleśnie to odczuł i postanowiłem rozejrzeć się właśnie za spodenkami z wkładką. Mamy na rynku, można by wyróżnić 3 rodzaje spodenek. Pierwsze to są obcisłe, tego typu jak mam właśnie tutaj, typowo kolarskie. Drugi rodzaj są to spodenki luźniejsze. Wyglądają jak normalne, cywilne spodenki. Nadają się gdzieś do jazdy w terenie, czy po prostu do cywilnej jazdy. I trzeci rodzaj są to spodenki, ja to nazywam 2 w 1. Znajdziecie sobie w Google, wpisując spodenki 2 w 1. Są to po prostu zwykłe spodenki, takie jak mam tutaj rowerowe i do tego jest dołożona druga para cieniuteńkich spodenek, które możemy nałożyć sobie na wierzch. Bardzo fajna sprawa dla osób, które po prostu nie przebadają za jazdą w takich obcisłych, przylegających spodenkach. Na co zwrócić uwagę, kupując spodenki? Pierwsza, oczywiście najważniejsza sprawa jest to wkładka. No to jest po prostu podstawa, na którą trzeba spojrzeć od razu. Powiem Wam, czym się różnią wkładki w spodenkach tych tańszych od tych w spodenkach droższych. Kiedyś jeździłem, teraz już staram się ich nie używać. Są jakieś proste spodenki Adidasa, kupione za około 100 zł, razem z tymi drugą parą, którą miałem zewnętrznych. Ta wkładeczka, jak tu widzicie, to jest taka zwykła gąbka, jest po prostu, powiem tak, do przejechania 100-150 km jeszcze jako tako te spodenki się nadają. Niestety przy większych dystansach nie sprawdza się tego typu wkładka. Kiedyś przyjechałem z Łodzi do Częstochowy i z powrotem, to jest około 260 km i ostatnie jakieś 60 km to prawie że płakałem, bo już ta wkładka się do niczego nie nadawała. A kupiłem sobie ostatnio spodenki Perli Izumi, które mają, po pierwsze, zobaczcie, ta wkładka jest o wiele bardziej dopasowana anatomicznie. Ta wkładka jest troszeczkę bardziej, ma więcej tego materiału, więc jest po prostu na czym siedzieć. Jest troszeczkę sztywniejsza, oczywiście no jest nadal elastyczna, ale jest mimo tego sztywniejsza, lepiej po prostu amortyzuje i odprowadza pot. Także jeżeli jeździcie sobie na jakieś krótsze dystanse, spokojnie możecie wybrać jakieś tańsze spodenki. Jeżeli jeździcie często, dużo, na duże dystanse, nie wiem, na przykład wyjeżdżacie gdzieś na tygodniowy wyjazd, raczej polecałbym rozejrzeć się za troszeczkę droższymi spodenkami, wydać te 200, nawet 300 zł, ale mieć po prostu pewność, że w pewnym momencie te spodenki nie będą Was denerwować. Kolejna bardzo fajna i ważna sprawa w spodenkach są to szelki. Kiedyś miałem spodenki bez szelek. Nie przeszkadzało mi to wcale, tylko że w pewnym momencie, kiedy te spodenki już troszeczkę nasiąkną naszym potem, troszeczkę się rozgrzeją, spodenki zaczynają po tyłku sobie lawirować, gdzieś się po prostu przesuwają, obsuwają, ja je za każdym razem musiałem poprawiać. Nie było to w ogóle wygodne, więc kupiłem sobie spodenki z szelkami, które utrzymują mi te spodenki praktycznie w jednym miejscu. Nie ma takiej potrzeby, żeby je po prostu podczas jazdy poprawiać. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby szelki były z siateczkowanego materiału. Dzięki temu też nie będą tak nas tutaj drażnić, będą też lepiej odprowadzać pot. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Bardzo fajna sprawa ogumowania, oczywiście tutaj gdzieś elastyczna gumka i lekkie ogumowanie na nogawkach. Dzięki temu też te spodenki nie będą nam się tutaj na nodze ruszać. Po prostu podstawą jest też to, żeby te wkładkę, którą mamy wszytą, żeby miała płaskie szwy, żeby nie drażniło. Wystarczy ręką przejechać i poczuć. Niestety w tańszych spodenkach zdarza się to, że szwy są po prostu drażniące, będą nas później obcierać. Natomiast w tych luźniejszych spodenkach, używanych właśnie do jazdy w terenie, czy właśnie tych miejskich, kapitalną sprawą jest to, że wkładkę możemy sobie wypiąć. Wtedy możemy przeprać sobie taką wkładeczkę, bo po każdej jeździe tak naprawdę powinno się ją przeprać. Spodenki, te akurat przylegają do ciała, więc one też podwchłaniają. Te luźniejsze aż tak nie przylegają, więc spokojnie można je przebrać sobie troszeczkę rzadziej. I też bardzo fajne i ważne w tych spodenkach luźniejszych jest to, aby miały kieszenie zapinane, ponieważ gdzieś jeździmy, nie zwracamy uwagi, telefon się gdzieś z takiej kieszonki bardzo potrafi wysunąć. Ja kiedyś zgubiłem niestety w spodenkach, które miały, to tylko była taka kieszonka na rzep zapinana, i w zasadzie rzepik. Niestety gdzieś jeździłem po lesie i mi się telefon wysunął i później go już nie znalazłem, nie odzyskałem. Jakie koszty będą takich spodenek? Powiem Wam tak, na spodenkach nie warto oszczędzać. Tak jak mówiłem w przypadku koszulek, że koszulki od około 100-120 zł zaczynają się takie naprawdę porządne, tak w przypadku spodenek musimy wydać troszeczkę więcej i od 150-170 dopiero zaczynają się takie markowe, fajne spodenki. Nie oszczędzałbym na tym, ponieważ bardziej nas to tutaj dotyka naszego ciała, dotykają spodenki, więc nie warto kupować najtańszych, które mogą nas obeczyć. Oczywiście, jeżeli ktoś jeździ mało,
od czasu do czasu, to w ogóle zastanowiłbym się, czy jest sens kupować w ogóle spodenki z wkładką. Jeżeli jeździmy dużo, często na jakieś dalekie wyjazdy, warto wydać naprawdę więcej nawet niż na koszulkę, bo po prostu ten wydatek nam się odwdzięczy i zwróci. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Niektórzy się z tym nie zgadzają, ale słuchajcie, każdy musi sobie to spróbować sam. W spodenkach z wkładką jeździmy bez bielizny, bez majtek. Jeżeli będziemy mieli tą dodatkową warstwę, będzie nas obcierać w pewnym momencie, będzie gdzieś tutaj, no po prostu może się zrobić niefajnie. Wiadomo, w którym miejscu. Także nie bójcie się, jeźdźcie normalnie, bez bielizny. Na początku jest to delikatnie krępujące, jest to trochę dziwne, ale tak naprawdę bardzo szybko się idzie do tego przyzwyczaić i spokojnie polecam właśnie taką jazdę, bo unikniecie dzięki temu problemów. Ok, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o spodenki. Ja jeszcze na pewno przygotuję kilka odcinków, w którym opowiem troszeczkę więcej o różnych rodzajach odzieży rowerowej, a na dzisiaj to byłoby tyle i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!